Lekcja nie tylko umożliwia nam stworzenie bardzo konkretnej ścieżki, którą studenci będą podążali z wykorzystaniem przycisków nawigacyjnych pod ekranami lekcji, ale dodatkowo jeszcze pomiędzy tymi ekranami możemy wstawiać pytania sprawdzające. I wtedy studenci, przeglądając taką lekcję, po zapoznaniu się z konkretnymi informacjami, na kolejnym ekranie dostają pytanie. Tak jak w tym przypadku widzimy, może to być pytanie pojedynczego wyboru, przy czym jeśli student udzieli odpowiedzi, to możemy go wtedy, w zależności od tego, czy jego odpowiedź była poprawna, czy nie, skierować albo dalej w tej lekcji, czyli jeśli odpowie poprawnie, to będzie kontynuował lekcję, natomiast jeśli odpowie błędnie, możemy spowodować, że albo pozostanie na stronie z pytaniem, albo cofnie się, żeby przeczytać jeszcze raz informację, tak jak tutaj widać w przypadku tego pytania właśnie tak się będzie działo i tutaj ta informacja zwrotna na to wskazuje, albo wręcz możemy spowodować, że po udzieleniu błędnej odpowiedzi student przejdzie do całkowicie innej strony w lekcji. I zauważmy jeszcze, że jeśli student nie odpowie poprawnie na jakieś pytanie, będzie próbował po raz drugi, ewentualnie jeszcze po raz trzeci udzielić na to pytanie i cały czas nie będzie mu się udawało znaleźć poprawnej odpowiedzi, to po pewnej liczbie prób student zostanie puszczony dalej tak czy inaczej. Zostanie mu wyświetlona informacja, że osiągnął maksymalną liczbę prób i tak czy inaczej może przejść dalej. Pytania w lekcji mogą być nie tylko pojedynczego wyboru, mogą to być również pytania wielokrotnego wyboru, mogą to być również pytania na dopasowanie, pytania z krótką odpowiedzią, a nawet pytania esejowe, choć oczywiście w przypadku pytań esejowych będzie konieczność sprawdzenia takich pytań przez prowadzącego. Istotne jest to, że w przypadku pytań wielokrotnego wyboru czy pytań na dopasowanie odpowiedź studenta może być uznana za poprawną i zostanie student puszczony dalej w lekcji dopiero wtedy, jeśli całkowicie poprawnie odpowie na takie pytanie. Czyli jeśli mamy pytania wielokrotnego wyboru, nie wystarczy, że zaznaczy 2 z 3 poprawnych odpowiedzi, musi zaznaczyć wszystkie 3 i żadnej z tych błędnych, żeby przejść dalej. I jeszcze jedna ważna informacja, punkty tak naprawdę, które student zdobywa w trakcie rozwiązywania lekcji, są mu naliczane dopiero kiedy tą lekcję ukończy. Czyli musimy studentom umożliwić w jakiś sposób ukończenie lekcji, tak żeby to podejście do lekcji mogło zostać finalnie zapisane. Jeśli student nie ukończy lekcji, będzie po prostu miał w raportach pokazane, że lekcja jest w trakcie. W jaki sposób możemy dodać takie pytania sprawdzające do naszej lekcji? Po wejściu do lekcji i przejściu na ekran edycji lekcji, oczywiście mamy, przypominam, możliwość przeglądania ekranu edycji albo w formie bardziej zwiniętej, kompaktowej, albo w formie rozszerzonej. Wydaje mi się, że wygodniejsza jest ta forma zwinięta, ale jeśli będziemy chcieli zobaczyć szczegóły każdej strony, to wtedy rozszerzona może być przydatna. I po stronie, za którą chcemy umieścić pytanie, czy przy stronie, za którą chcemy umieścić pytanie, wybieramy opcję Dodaj nową stronę i z listy wybieramy Wstaw stronę z pytaniem. W tej chwili decydujemy, jaki rodzaj pytania chcemy stworzyć, przy czym pytania się tworzy trochę inaczej niż w przypadku quizu, natomiast te same rodzaje pytań są dostępne, ale tylko podstawowe. I też pamiętamy, że pytanie wielokrotnego wyboru pozwala nam stworzyć zarówno tak naprawdę pytania wielokrotnego, jak i jednokrotnego wyboru. Kiedy wybierzemy już rodzaj pytania, klikamy Wstaw stronę z pytaniem. Oczywiście wprowadzamy treść pytania. Możemy również, tak jak w przypadku quizu, tutaj też możemy tytuł strony
w taki sposób skonstruować, że będzie się w nim zawierała odpowiedź na pytanie, ponieważ tytułu strony w przypadku pytań studenci nigdy nie widzą. Decydujemy, czy to pytanie ma być pytaniem wielokrotnego wyboru, czy nie. Jeśli nie, to będzie pojedynczego wyboru i wpisujemy opcję odpowiedzi. To będzie pytanie pojedynczego wyboru, więc tylko jedna opcja będzie dobra. Czarny staw pod rysami to jest ten, który znajduje się powyżej morskiego oka, więc przy odpowiedzi czarny ustawiamy wynik 1 punkt i jeśli student udzieli takiej właśnie odpowiedzi, to zostanie puszczony dalej w lekcji, czyli przejdzie na następną stronę. Natomiast jeśli wybierze opcję biały, to wtedy dostanie 0 punktów i albo możemy spowodować, że zostanie na tym ekranie i będzie musiał spróbować jeszcze raz udzielić odpowiedzi na to pytanie, albo wręcz możemy spowodować, że wróci na poprzednią stronę i zapozna się z materiałem jeszcze raz i dopiero wtedy ponownie przystąpi do pytania. I tak samo robimy w przypadku innych błędnych odpowiedzi. Też powodujemy, że student przejdzie na poprzednią stronę i otrzyma 0 punktów. Jak widać, możemy oczywiście skierować studenta tak naprawdę po udzieleniu dowolnej odpowiedzi, czy to poprawnej, czy to błędnej, w dowolne miejsce w naszej lekcji. Czyli nasza lekcja może zawierać specjalne strony, które będą uzależnione od tego, jakich odpowiedzi udziela student. W przypadku jednego pytania, w którym są na przykład 4 opcje odpowiedzi, student zaznaczając jedną z 3 błędnych odpowiedzi, zależnie od tego, którą z tych 3 błędnych odpowiedzi zaznaczy, może zostać skierowany w całkiem inne miejsce w lekcji, gdzie będziemy mu wyjaśniali, dlaczego ta jego odpowiedź jest błędna i co powinien zamiast niej wybrać. Oczywiście, jeśli taka informacja zwrotna dla studenta nie jest bardzo rozbudowana, nie trzeba tworzyć w tym celu specjalnie nowej strony. Wystarczy napisać informację zwrotną tutaj przy tych błędnych opcjach odpowiedzi. Przy poprawnej opcji odpowiedzi można zostawić puste pole. Tak naprawdę platforma Delta, jeśli nie wprowadzimy żadnej odpowiedzi, to przy standardowych ustawieniach lekcji będzie tak czy inaczej wyświetlała taką domyślną informację zwrotną, która po prostu studentowi tylko powie, że udzielił dobrej lub złej odpowiedzi. Natomiast jeśli chcemy dodatkowo coś studentowi jeszcze napisać, czyli na przykład przeczytaj uważnie jeszcze raz, udzieliłeś błędnej odpowiedzi, więc zapoznaj się z tekstem ponownie, to w takim przypadku możemy wprowadzić własną informację zwrotną. I po zapisaniu strony nasze pytanie o czarny staw jest gotowe. I na koniec jeszcze wróćmy na chwilę do ustawień lekcji, żeby zobaczyć, jakie opcje warto zmienić, albo przynajmniej warto na nie zwrócić uwagę. W sekcji Wygląd mamy ważną opcję, która pozwala nam zmienić maksymalną liczbę odpowiedzi. O tej opcji już mówiliśmy, kiedy mieliśmy film na temat nawigacji w naszej lekcji. Ta opcja jest odpowiedzialna zarówno za liczbę przycisków, które możemy stworzyć pod ekranami z treścią, jak również za liczbę opcji odpowiedzi, które możemy stworzyć przy każdym pytaniu. Więc zmieniając tą wartość możemy stworzyć więcej opcji w pytaniu. Kolejne ważne opcje, na które warto zwrócić uwagę, to maksymalna liczba podejść do pytania. To jest właśnie ta liczba, która decyduje, ile razy student może spróbować udzielić odpowiedzi na pytanie i jeśli 3 razy mu się nie uda odpowiedzieć, a właściwie 4 razy, za 4. razem zostanie już puszczony dalej tak czy inaczej, nawet jeśli nie uda mu się w końcu w tych 4 podejściach udzielić poprawnej odpowiedzi. I kolejne ważne opcje są w sekcji Ocena. Tutaj możemy zdecydować, że lekcja będzie lekcją ćwiczeniową. Standardowo nie jest lekcja lekcją ćwiczeniową, więc
punkty zdobyte za tą lekcję będą trafiały do dziennika w kursie. Natomiast gdybyśmy zdecydowali, że lekcja ma być tylko i wyłącznie dla studentów do poćwiczenia i punkty nie powinny trafiać do dziennika, to wtedy wystarczy przełączyć tę opcję na tak. I wreszcie kolejna opcja, na którą warto zwrócić uwagę, czy pozwalamy studentom na ponowne podejście do lekcji. Kiedy już raz przejdą przez całą lekcję i ukończą ją i uzyskają jakiś wynik, to czy chcemy pozwolić na to, żeby mogli do tej lekcji przystępować po raz kolejny i następny. W przypadku lekcji nie mamy możliwości, tak jak w przypadku quizu, zdefiniować konkretnej liczby podejść, ile razy studenci mogą do lekcji przystąpić. Możemy po prostu zezwolić na ponowne podejścia lub nie. Jeśli zezwolimy, to wtedy studenci mogą bez ograniczeń wiele razy do lekcji przystępować. No i jeśli zezwalamy na więcej podejść, no to wtedy warto oczywiście zdecydować, jak będzie liczona ostateczna ocena za lekcję, czyli czy będzie użyta średnia, czy użyty będzie najlepszy wynik uzyskany przez studenta w tych kilku czy iluś tam podejściach.